Cześć, witam Was. Dzisiaj w tym filmie chciałbym podsumować ten sezon 2025, troszeczkę w skrócie opowiedzieć o tym całym sezonie, o tych moich wyjazdach. Sezon dla mnie w ogóle przełomowy, niesamowity, całkiem inny niż wszystkie i chciałbym to w sumie jakoś podsumować i powiedzieć może kilka słów, jakie plany na przyszły sezon, więc zapraszam Was do oglądania. No cześć, przywitałem się z Wami już przed chwilą, więc teraz się witam już tak oficjalnie. Słuchajcie, sezon 2025 dobiega końca. Jak nagrywam, to jest przełom października, listopada. Tu widzicie te piękne drzewa, jesień. Wszystko już, wszystkie liście już tak ładnie nabierają kolorów. A ja jadę się tu kawałek przejechać tymi okolicami i opowiemy sobie kilka słów o tym sezonie. Sezon ten jest dla mnie całkowicie inny niż wszystkie. Niesamowity ten sezon jest naprawdę, no ale dlaczego? No bo zacząłem to nagrywać. Zacząłem wrzucać te filmy na YouTube'a. Pierwszy film wrzuciłem dosłownie 31 grudnia w Sylwestra 2024 roku, więc można powiedzieć, że od 1 stycznia 2025 istnieje ten kanał. Tak jak już wiele razy wspominałem, nie planowany za bardzo. Wrzuciłem filmy z Rumunii na pamiątkę dla siebie, dla znajomych. Zaczęli to ludzie oglądać, komentować. Niektórym osobom się to podoba. Subskrybujecie, komentujecie. No fajnie, cieszę się bardzo. Dlatego postanowiłem, no dobra, no to spróbuję cały sezon nagrywać moje wyjazdy i wrzucać w miarę regularnie filmy na kanał. Kanał się rozwija. Dzięki Wam głównie, no bo to Wy oglądacie, to Wy komentujecie, to Wy subskrybujecie. Nie spodziewałem się tego naprawdę. W ogóle nie myślałem, że to tak pójdzie. Ale bardzo fajnie, cieszy mnie to, sprawia mi to niesamowitą frajdę. W życiu bym się nie spodziewał, że to mi sprawi taką frajdę. To nagrywanie, ten montaż. I po prostu cieszę się, że tak to wyszło. Mam nadzieję, że mi zapał nie minie. Na razie jest wszystko ok i planuję dalej nagrywać, przyszły sezon również. No ale dobra, może zaczniemy od tego, jak to wyglądało. Sezon mój w tym roku zaczął się gdzieś w marcu. Pierwsze ciepłe dni. Zacząłem sobie jeździć tu po okolicach, między innymi właśnie tu, gdzie teraz jadę. Bo to jest moje miasteczko, zaraz jestem obok moje miasteczka, gdzie ja mieszkam, tutaj w Austrii. I tam rzuciłem film na YouTube'a właśnie z tego miasteczka, tam kilka słów powiedziałem o nim. Okolice Wiednia, widzicie, teraz jest już jesień, tu są same winnice. We wrześniu było winobranie, polecam tutaj przyjechać we wrześniu, bo bardzo fajnie jest, można popróbować win od różnych bauerów, czyli tutaj rolników, którzy uprawiają te winogrono i robią wina. Między innymi tutaj przede mną widzicie, no teraz jest akurat tutaj cyrk, ale obok tutaj jest taka restauracja. Tu można sobie podjechać, no i spróbować wina, coś tam zjeść. Naprawdę fajnie, a w ogóle we wrześniu tutaj jest cała ta droga zamknięta, tu można sobie zaparkować i chodzić po tych winnicach. I tam są właśnie co kawałek takie miejsca jak to właśnie, gdzie można spróbować sobie różnych win. W maju, początkiem maja wyjechałem na pierwszy mój wyjazd, samotny, solo. Był to długi weekend majowy. Planowałem go w sumie już z pół roku wcześniej, w zimie. Tak sobie myślałem, że pojadę sobie gdzieś, nie wiedziałem jeszcze za bardzo gdzie. A właśnie pojechałem do Serbii. A dlaczego do Serbii? No to tak jak mówiłem w tych filmach na kanale, tam są chyba 4 odcinki. Tydzień przed tym wyjazdem kolega mi zadzwonił, że jedzie do Serbii. My pracowaliśmy razem tutaj w Austrii. I że będzie sam, ma duży dom, jak chcę, mogę u niego nocować. No i postanowiłem, że pojadę do Serbii. Nigdy tam nie byłem, więc zwiedziłem nowy kraj. Plany były różne, że może pojadę do Włoch, do Szwajcarii, no ale jak padła taka propozycja, to czemu nie skorzystać, prawda? No i pojechałem do Serbii. Pojeździłem sobie tam po tym państwie. Ten wyjazd do Serbii to był samotny wyjazd. Bardzo lubię tak jeździć. Zresztą ci, co oglądają moje filmy, to pewnie wiedzą.
Ale po powrocie z tej Serbii ja już miałem w głowie plan ułożony na czerwiec. Początek czerwca mieliśmy zaplanowany wyjazd z chłopakami. Tak jeździmy od jakiegoś czasu co roku. Na ten rok był plan Bałkany. W 2024 była Rumunia, a wcześniej tam były też również Chorwacja i inne miejsca, ale wtedy jeszcze nie nagrywałem na kanał. W każdym bądź razie na ten rok były Bałkany. Chciałem to przejechać te Bałkany tak jakby dookoła, zrobić sobie taką rundę, zahaczyć o każdy kraj chociaż trochę, po to, żeby w przyszłości mieć taki niedosyt, to znaczy zaplanować sobie pewnie jakiś inny kraj lub kraj, który mało odwiedzaliśmy, po którym mało jeździliśmy. No i tak też właśnie było, bo na przykład Bośnia byliśmy tylko jeden dzień, przejeżdżaliśmy tylko przez Bośnię, także Bośni praktycznie w ogóle nie pozwiedzaliśmy. Czarnogórę mam też niedosyt, bo tam są przepiękne tereny i pewnie jeszcze tam się wybiorę. W Kosowie byliśmy, ale w Kosowie byliśmy też tylko jeden dzień. W Grecji bardzo krótko, bo dojechaliśmy aż do Grecji. No ale mieliśmy 12 dni w sumie na cały wyjazd, więc i tak, że udało się do tej Grecji dojechać, to i tak byłem szczęśliwy, bo my nie jeździmy tak, wiecie, że od rana do nocy tylko na motocyklu cały czas, tylko my lubimy się zatrzymać, gdzieś sobie przerwę zrobić, coś zjeść w restauracji, popływać w basenie, czy tam nad morzem. Dlatego tyle to trwało. Powiem, że niektórzy lubią jeździć całymi dniami i wiecie, zajechać, nie wiem, do Pakistanu i wrócić z powrotem za kilka dni. My robimy sobie te wyjazdy takie bardziej jako urlop, żeby coś zobaczyć, żeby coś pozwiedzać, coś odpocząć. Także objechaliśmy te Bałkany dookoła. Zrobiliśmy około 4000 km. Trwało to 12 dni. Zresztą są też filmy na kanale. Zapraszam. Tam również mówię o różnych miejscówkach fajnych. Każdy kraj troszeczkę pokazaliśmy. No zresztą musicie zobaczyć sami. No, musicie zobaczyć sami te filmy. Kto jeszcze nie oglądał, ocencie. A później w czerwcu, jak wróciłem, to była właśnie połowa czerwca, gdzieś połowa czerwca, no to następny wyjazd był do Polski, z tym, że w Polsce byliśmy na urlopie rodzinnym. Najpierw byliśmy w innym kraju, później jak zawsze jeździmy, staramy się przynajmniej na kilka dni do Polski w rodzinne strony. I urlop w Polsce, te kilka dni, ja wziąłem sobie motocykl, młodszą córkę ze sobą i pojechaliśmy motocyklem, a moja żona wzięła drugą córkę i pojechała samochodem. Ja spędziłem z tą młodszą córką tam 2 dni w Krakowie, pochodziliśmy sobie po mieście, pozwiedzaliśmy, byliśmy na meczu, bardzo fajnie było, a później z rodzinką całą pojeździliśmy tam po naszych okolicach. Ja pochodzę z okolic, tam Tarnowa, Małopolska, powiat tarnowski, i coś tam nagrywałem właśnie z Tarnowa i z okolic, z naszej gminy, także pewnie wrzucę coś na kanał, jak mi się uda coś sklecić, jakiś film z tych materiałów, które zrobiłem. Także coś z sierpnia na pewno wrzucę w zimie teraz, z tamtych naszych okolic, z tych miasteczek. I później wrzesień to powiem wam taki nieplanowany wyjazd do Słowenii. A propos Słowenii, przyjęło się to bardzo fajnie. Bardzo dużo osób oglądało te odcinki ze Słowenii. Także kto jeszcze nie widział, to również zaproszę. Jest wszystko na moim kanale. Byłem na długi weekend. Spałem tam w okolicach Lublany i pojeździłem sobie po całych tych regionach tam w Słowenii. Mangarska Cesta, Mangart, Krańska Gora, Bled. No pięknie, pięknie tam jest. Byłem nad morzem, Piran, w stolicy Lublana, Dolina Logarska. Bardzo ładnie. Również jest tam na filmie kilka miejscówek fajnych, wartych odwiedzenia. Jakby ktoś miał kiedyś ochotę jechać do Lublany, to może coś tam podpatrzeć. I powiem wam, że to było takie trochę nieplanowane, ponieważ to był taki weekend trochę... No, miałem inne plany wtedy, mieliśmy gdzieś jechać, ale tak wyszło, że nie pojechaliśmy tam. No i postanowiłem, była piękna pogoda, to był początek września, pierwszy chyba weekend bodajże. I tak sobie pomyślałem, że jest pewnie ostatnie ciepłe dni w tym roku. No i pojechałem do tej Słowenii. Piękny kraj, bardzo mi się podobał, już tam wiele razy byłem, ale za każdym razem zachwycam się tym krajem. Również wam polecam. No i jesień, październik,
Miałem tam kilka załatwień w Polsce i musiałem jechać sam do Polski, więc wziąłem sobie jeszcze motocykl i wracając do Austrii pojechałem na jeden dzień w sumie, bo to tylko sobota, na Dolny Śląsk. Słuchajcie, chciałem tam bardzo pojechać już wiele razy, ale jakoś tak zawsze wychodziło, że nie było czasu albo nie było możliwości. W tamtym roku już było blisko, nawet tam krótki filmik też jest na tym, jak przejeżdżałem tamtędy, ale wtedy była powódź, to było zaraz po powodzi i powiem wam, że dużo dróg było pozamykanych, mostów pozrywanych i nie dało rady tam wjechać na Dolny Śląsk praktycznie. I udało się teraz w tym roku, powiem wam, że coś pięknego. Jesień, co prawda było zimno, ale były już takie piękne kolory drzew, takie fenomenalne drogi. Żałuję tylko, że to byłem jeden dzień. Tam Kotlina Kłodzka, zrobiłem sobie taką trasę krótką, pojeździłem tam po tych drogach. Naprawdę ślicznie, ślicznie, jeszcze tam muszę się wybrać, ale cieszę się bardzo, że udało mi się tam pojechać właśnie na jesień, bo wszystkie te kolory drzew i te drogi i te widoki, no naprawdę fenomenalnie. I tak się skończył ten sezon dla mnie, przynajmniej do tego dnia, do którego to nagrywam. Także sezon uważam naprawdę za bardzo, bardzo udany. Nawet się nie spodziewałem, że mi się uda tyle zobaczyć, że w sumie 3 wyjazdy zrobiłem. Jeden taki dłuższy i 2 krótsze, takie weekendowe, dłuższe weekendy. Ale naprawdę świetnie, świetnie było. Pogodę miałem perfekcyjną. Przez wszystkie dni miałem piękną pogodę. Raz na powrocie ze Słowenii, przepraszam, ze Serbii, nie ze Słowenii, padał deszcz, a tak na Bałkanach mieliśmy chyba tylko jeden dzień przez chwilę, naprawdę pokropiło tylko troszkę. W Słowenii, jak byłem teraz, też przepięknie. W Polsce, co tam byłem na ten jeden dzień, no to też miałem super pogodę. Nie padał deszcz, także udało mi się z pogodą. Tak się w sumie ułożyło, że cały sezon spędziłem na Bałkanach. Ale bardzo się z tego cieszę i mam duży niedosyt. Jeszcze tam pojadę na pewno. Wiele tych krajów jeszcze nie zobaczyliśmy tak dokładnie, tylko tak przejazdem. Także na pewno tam jeszcze pojedziemy. Lub ja sam pojadę, nie wiem, zobaczymy. A tak przy okazji zobaczcie, jak tu pięknie. Jesień, liście spadają. Piękna pora. Jak jest tylko ciepło, teraz jest jeszcze fajnie, bez 14 stopni, także udało mi się. Jest już prawie listopad, ale pogoda jest spoko. Także co do tego sezonu, sezon dla mnie inny, tak jak mówiłem, zacząłem to nagrywać, wszystko jest na YouTubie, mam pamiątki z tego i naprawdę wielu osobom się to podoba, także bardzo wam to dziękuję za to. Dziękuję, że subskrybujecie, że jesteście, że oglądacie. A co do przyszłego roku 2026, coś tam w głowie mam, 100% jeszcze nie jest ustalone. W maju będę chciał znów pojechać samotnie gdzieś, bo bardzo lubię takie wyprawy. Może się uda znów na długi weekend majowy, chociaż mamy tam w rodzinie jeszcze takie imprezy, także nie wiem, jak to wyjdzie, ale może się uda. W czerwcu pewnie z chłopakami znów pojedziemy. Gdzie? To na dzień dzisiejszy tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Mamy 2, może 3 opcje. W sumie jeszcze nie jest ustalone. Zastanawiamy się co i jak. A później, no to nie wiem. Później to tak jak mówię, to spontan. Jak się uda jakiś weekend gdzieś wyskoczyć, to na pewno pojadę. No, mam w głowie kilka pomysłów, które chciałbym zrealizować, ale to co mam w głowie, a to co naprawdę jest do zrealizowania, no to jeszcze daleka droga, bo to trzeba i czas i wszystko się inne musi zgrać. Zobaczymy, zobaczymy. A propos, zobaczcie, jakie piękne koniki. Ja jadę tutaj w takie fajne miejsce, tu mam zaznaczone na mapie. I tu mam taką miejscówkę, gdzie jest taka ławka z fajnym widokiem. Często jak się jadę gdzieś przejechać, to sobie tu przyjeżdżam posiedzieć. Tak jak już wspominałem, nagrywanie tych filmów, montaż tych filmów na YouTube'a sprawia mi ogromną frajdę, czego się nie spodziewałem. I dlatego przyszły sezon, jeżeli nic się nie zmieni, nic się nie wydarzy, to będę dalej nagrywał, przynajmniej mam taki plan. Będę dalej wrzucał filmy. Także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. No i co? Ciekaw jestem waszych reakcji po następnym sezonie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.
na razie nie zamierzam przestawać nagrywać. Jeśli Wam się podoba ten kanał, jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, przygody moje oraz chłopaków, no to subskrybujcie kanał, obserwujcie. Na Instagramie, na TikToku, tam są na bieżąco jakieś filmiki, jak gdzieś jestem. A na YouTubie są filmy z wypraw, no i nie tylko. Oczywiście teraz jeszcze sezon się kończy, ale w zimie jeszcze tam wrzucę kilka filmów, mam coś tam przygotowane, także przez całą zimę coś tam skoczy. No i Wam bardzo dziękuję, no i do zobaczenia już niedługo, za jakiś czas. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?